Możecie to wrzucić, pokazać widzom, bo mam to nagrane. Akurat nagrywam odcinek, jak uczyć się jeździć na jednym kole. Idealnie. No nie jestem tak szybka jak chłopaki. Byłam całkowicie sfokusowana na tym tylko, że jadę i całkowicie w tym świecie i nic innego mnie nie obchodziło, dosłownie. Dużo lepiej. A może to paracetamol zaczął po prostu działać? Nie powtarzajcie tego w domu. Mam pierwsze pytanie do ciebie. Czy jesteś gotowa? Jestem gotowa i już świetnie się bawiłam. O, ziomal na czuperze mnie wyprzedza. Ja jestem Kajetan, ty oglądasz Motobandę, a dzisiaj ze mną gość specjalny, czyli Bożena Cisło. Z kanału Bobby Daily Adventures. To jest tak skomplikowana nazwa, że tego nie wypowiedziałem, więc że... Ale jedziemy z tym. Tutaj liczy się każda sekunda. Rzuciliśmy wyzwanie internetowym twórcom i influencerom. Pora pokazać, kto jest naprawdę szybki. Poznań, jedyny taki tor w Polsce. 10 uczestników, sportowe motocykle i jazda do samego końca. Przed wami torowanie z gwiazdami. Sezon pierwszy. Zmontowaliśmy niezłą ekipę. No dobrze, dlatego ja dogodę. No to jedź wolniej! Razem z nami jadą CF Moto, Stalco, Osram, Motur, Monster, Apex Clan, Radio SK, Speed Dev, Moxie Hotel, Rebel Horn i HJC. Wbijaj w kombinezon, kask na głowę, wizjer w dół. Trzymajcie się mocno, bo lecimy grubo. Naszym pierwszym gościem jest Bożena Cisło z kanału Bobby Daily Adventures. Influencerka, youtuberka, pasjonatka motocyklizmu, a szczególnie jazdy na jednym kole. Bizneswoman, aktywna matka oraz menadżerka swojego narzeczonego, zawodowego żużlowca Wiktora Lemparta. Będzie się działo. Bożena, jesteś dzisiaj z tego co wiem pierwszy raz na torze. Zgadza się. Jak twoje odczucia, stres był? Czy jesteś wyspana? Czy ciary przez skórę przechodzą? Jakie są twoje odczucia przed wjazdem pierwszy raz na tor? Ale się ekscytuję, bo chciałam tego spróbować i jest to świetna okazja. Bo nigdy w życiu tego nie robiłam wcześniej. Ubieramy się i jedziemy z trenerami się czegoś nauczyć. Oj Bożena, lekko nie będzie. Dobra, słuchajcie, dziubeczki, Bożenka, Kajetan. W miarę będę starał się pamiętać. Starajcie się naprawdę trzymać moją linię. Ciśnienia sobie lekko upuśćcie. No to mamy pierwsze wyzwanie. Trzeba dobrać garderobę. Jak jedziesz cały czas w topie na koleno, to potem tak jest. No. Ale ja nie dam rady w tym jeździć. Pokaż. Zadzam się do wrzątku, będzie okej. Jest git? No i super, mamy to. Wreszcie trafiliśmy. To jest okej, ale kurtka nie. Lekcja numer 1. Najpierw kamizelka, potem kask. O, jest. Ready? Piona, jedziemy. Twój, mój, jazda. A dobrze wam ukazać tego lusterka i teraz stoją cię w ogóle. Ja? Nigdy nie wpływa się na tyle, nie ma ich, dobra? Tak? Mikają. Plus tych motorków jest taki, że dostaje do ziemi, a na moim nie. Liczę na to, że opony mnie nie zawiodą. Już tak nie jadę jakoś szybko, no. A miałam patrzeć w dal. Kurde, takie ściganie to dużo bardziej niebezpieczne niż jakieś enduro. No to Bożena, gratuluję pierwszej sesji przeżycia, jesteś cała, to najważniejsze. Pierwsze koty za płoty, byłaś naszym pierwszym gościem, nie ostatnim. Zaplanowane 10 odcinków, więc myślę, że oprócz tego, że jeździłaś, świetnie bawiłaś się, to będziesz jeszcze obserwować kolejnych gości, jak im szło. Dokładnie. Jak Ci się podoba ten świat sportowy? Bo dzisiaj jeździliśmy na sportowym motocyklu i to było dla Ciebie coś nowego. Za pierwszym razem to miałam takie, że Boże Święty, to O nie co jest chodzi? w ogóle dla mnie.
dam znać, że od razu, że Bożena dzisiaj była no nie w dyspozycji, przeziębiona, chora 2 tygodni. Ja już jestem przyzwyczajona, zawsze paracetamol i jedziemy z tym, ale trzeba, to trzeba. nie pochwalam, nie powtarzajcie tego w domu. Dużo lepiej. A może to paracetamol zaczął po prostu działać. Ale no, mam umówione różne rzeczy, ciężko jest mi tego jakoś odmawiać, później przekładać i nie zdążę wszystkiego później zrobić. Trzeba być twardym, nie miętkim. Dokładnie, o, dokładnie. A jeżeli chodzi o pytanie, które zadałeś, to z każdym przejazdem, bo było ich ostatecznie ile? 4? Dobra, jest git, dobra, jest git, dobra, 4 sesje. 4 sesje. Po 20 minut, więc trochę tych Tak. minut wyjeździłaś. 4. i tak była najlepsza i z każdą sesją zresztą miałam takie coś, że czułam się coraz lepiej. Ja chyba to jeszcze powtórzę, ja tu wrócę, no nie? No dobra, druga sesja, wjeżdżamy, zobaczymy jak tam Bożenka, czy się obudzi, czy wyczuje sprzęcior. Czy tak nie do końca? To już drugi przejazd i czuję się lepiej. No w sumie teraz jest dużo lepiej niż za pierwszym razem. Teraz już mi się podoba, bo za pierwszym razem było tak chyba za szybko ścięłam ten zakręt. No nie jestem tak szybka jak chłopaki. Na tej 4. szczególnie sesji już to czułam. Byłam całkowicie sfokusowana na tym tylko, że jadę i całkowicie w tym świecie i nic innego mnie nie obchodziło, dosłownie. Trener powiedział, żeby jechać na biegu wyżej, więc jadę na 4. Wcześniej jechałam cały czas na 3. I mam zmienioną kurtkę na większy rozmiar. To też może mieć wpływ, bo wcześniej tak mnie cisło, że fix Kanada. Też tak asekuracyjnie jeździłam, bo jednak jeżdżę na co dzień na motocyklu i już miałam kilka wypadków, z czego 3 się skończyły tak dla mnie no niefajnie, bo 2 razy trafiłam do szpitala i miałam połamane kości. Więc wiem po prostu, co się może stać, jak się na przykład za szybko wjedzie w jakiś zakręt, albo straci przyczepność. Okej, to były sytuacje takie, powiedzmy, dnia codziennego na drogach, czy jednak gdzieś tam przy Twoich treningach takich sprawnościowych, jeśli chodzi o jazdę na kole, czy gdzieś tam nagrywki? Każdy wypadek był przy moich treningach jazdy na jednym kole, aczkolwiek pierwszy wypadek, kiedy złamałam 3 kości śródstopia, był, kiedy właśnie uczyłam się dopiero stawiać motocykl na koło, jeszcze nie umiałam hamować. Bo najważniejsze w jeździe na kolei jest hamowanie. Hamulcem, tak, Tylnym. nożnym. Czyli Podniosłam koło, był rów i ja już wiedziałam, że ja muszę go opuścić, bo był skręt i to jest moment, w którym trzeba było opuścić go i już wjechać w zakręt, ale jak go opuściłam, widziałam, że rów blisko i zahamowałam za mocno przednim hamulcem i podcięło po prostu przednie koło i motocykl mi przygniótł lewą stopę. Możecie to wrzucić, pokazać widzom, bo mam to nagrane, akurat nagrywam odcinek, jak uczyć się jeździć na jednym kole. idealnie. Powiedz mi, Bożena, co dzisiaj Ciebie najbardziej zaskoczyło podczas tego dnia? Dawaj, bo jestem mega ciekawy. Chyba najbardziej zaskoczyło mnie to, jak w mojej głowie zmieniło się podejście do tego od pierwszego do ostatniego wyjazdu. Wjazd na tor. Zobaczymy, jak będzie. Zwracam uwagę na pozycję, yo! Progres z przejazdu na przejazd. Składanie się dużo daje. I patrzenie w dal. Ale no, jeszcze o tym zapominam. Ciekawe, czy jutro będę miała zakwasy po tym. To fajnie, że z tego założenia takiego delikatnego stresu czy dyskomfortu przeszłaś w to, że po prostu dało Ci to frajdę. Tak, no. A powiedz mi, po całym dniu spędzonym z trenerem, bo Krzysiu Żyła nas dzisiaj wziął pod opiekę, nauczyłaś się czegoś nowego, co mogłabyś zastosować w normalnej jeździe? Już nie mówię o takiej hardkorowej jak Ty, pod kątem bezpieczeństwa na drodze. Wydaje mi się, że gdybym nawet jeździła na supermoto po tym samym torze, to prawdopodobnie ta sama technika by tam zadziałała. No ogólnie myślałam o tym, że chciałabym popracować na tym, jak wchodzę w zakręty na moim supermoto, więc po prostu raczej jak się spotkamy, to mimo, że bardzo przyjemnie mi się jeździło na sporcie, to priorytetem nadal jest dla mnie supermoto, więc będę chciała na supermoto jeździć. Ale zajebiste doświadczenie, powiem Wam
szczerze, jak jeździcie na motorkach, to fajnie sobie tego spróbować. I właściwie odpowiedź na kolejne moje pytanie, czy się widzimy na torze kiedyś, jest na tak. Tak, jest no tak. A jak oceniasz ogólnie nasz motocykl, który przygotowaliśmy dla Ciebie, jeśli chodzi o pojemność, gabaryt, wagę, moc i całą resztę? Dobrze się na nim czułaś? Bardzo przyjemnie mi się jeździło. Bo był taki, że mogłabym na nim jeździć na co dzień ogólnie. Super, bo zależało nam na tym, żeby nie przegiąć z tą mocą, No, bo bardzo łatwo ponieść się emocją, odwinąć i potem nad tym nie zapanować, Tak. więc dlatego poszliśmy w mniejszą pojemność, żeby właśnie był ten motocykl lżejszy, przyjemniejszy, żeby nas nie pourywał, jeśli chodzi o ręce, głowę i tak dalej, żeby było łatwiej nad nim zapanować. i mi to jak najbardziej odpowiadało. Kilka treningów, kilkanaście bym potrzebowała, żeby całkowicie opanować tą moc, więc na pewno nie potrzebowałabym większej na pierwszy trening i myślę, że dla każdego taki motocykl byłby wystarczający do początkowych treningów. W ogóle sprawdzałaś, patrzyłaś, jakie czasy dzisiaj, czy w sumie nie Nie. skupiliśmy się na tym? Wiem, że zbiliśmy poniżej 3, wkleimy tutaj czas, bo teraz nie pamiętam, ale wiesz, jaki jest tutaj rekord na torze Poznań? No, musiałam to przemyśleć. 4 km, ludzie tam jeżdżą po 300 km na godzinę. Strzelaj. Wydaje mi się, że mniej niż minuta. Przestrzeliłaś trochę. Najszybszy czas to jest złoty 30 tam z mikrogroszem, Okej. więc minuta 30 z groszem. Dzisiaj najszybszy czas przy takiej pogodzie, która nie była perfekcyjna. No. Mateusz Molik zrobił złoty 33 O z kurde, to groszem, złoty naprawdę 34 dobrze. niecałe. To jest coś niesamowitego, jak oni odbierają tą szybkość, jacy oni są sprawni, no ale robią to zawodowo, umówmy się. Ty zawodowo Tak, można no. powiedzieć, że jeździsz na tylnym kole, dla mnie to też to jest abstrakcja. Dla mnie szapobarze, robisz takie cuda. Szybkie szoty, szybkie pytania. Na tylnym kole czy na przednim? Zdecydowanie na tylnym. Dobrze. Monster czy kawa? Kawa. Okej. Przystojniak czy motocyklista? No wiadomo, że motocyklista. Kurde, Wiktor, pozdrawiamy. Motocyklista. Szybko czy wolno? Szybko. Dresik czy jednak skóra? Dresik. Wiemy, że dresik. Spalinowy sprzęt czy elektryk? Spalinowy. Musi być smród benzyny, nie? Wokół nas. Tak, zdecydowanie. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jak chcesz być na bieżąco z naszymi gośćmi i nagrywkami, to wbijaj na sociale, wbijaj też do koleżanki Bożeny Cisło na kanał. Bobby Daily Adventures. Patrzcie to! Gratisy! Proszę Cię bardzo. Dziękujemy naszym sponsorom, partnerom. Tutaj Wam się wszyscy wyświetlą. I ode mnie piona. Zapraszamy do kolejnego materiału, bardziej w formie podcastu, gdzie po prostu pogadamy o życiu, rodzinie, Wiktorze i zajawce do motocykli. Także widzimy się już niedługo. Bardzo dziękuję i również zapraszam.